Ostatnimi czasy Harvey miał małe problemy z zapłonem, co skończyło się fajną podróżą do Poznania i wyciąganiem ze złomu nowej cewki zapłonowej. No ale nie, tak nie może być. Troszeczkę mam chyba dosyć tego starożytnego systemu na platynkach i kondensatorze, więc zdecydowałem się wymienić go na Petronixa, na elektroniczny układ zapłonowy, który zaraz odpakujemy, zobaczymy co mamy w środku, co też wymaga zmiany cewki zapłonowej, więc wziąłem też Flame Towera z Petronixa, żeby mieć fajną kompatybilność. Zobaczymy jak to będzie działać. Wszyscy sobie to chwalą. Instalacja nie wydaje się zbytnio skomplikowana, wystarczy wyciągnąć stare platynki i kondensator, przeczyścić troszeczkę cewkę zapłonową, no i wrzucić nowy staw. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jestem pełen nadziei. Po ostatnim holowaniu nie chciałbym powtórzyć tej sytuacji. Fajnie by było, gdyby to działało. Od początku byłem troszeczkę niezadowolony z obrotów, z ustawień silnika. Nie było to takie proste i fajne. Co prawda wyregulowałem go tak, że zrobiłem 5000 km. Super się jeździło, ale liczę, że może być lepiej. Zobaczymy jak będzie. Dobra, bierzemy się do roboty. Najpierw sprawdzimy co mamy w pudełkach. Zaczniemy sobie od Petronixa. No, widzę, że mamy fajną instrukcję obsługi. Super. Instalacja nie jest skomplikowana, ale zawsze lepiej wszystko sprawdzić dwukrotnie, więc to jest fajnie, fajna sprawa. Mamy też elektroniczne platynki, czy jak to nazywać. Co jeszcze mamy? Mamy zestaw zacisków, szczelinomierz do ustawienia, śrubki, super. To wszystko w pudełku i mamy jeszcze magnes. Zasada działania jest dosyć prosta. Ustawiamy sobie szczelinę między jednym a drugim, tym szczelinomierzem, i to okręcając się jakieś tam ma punkty magnetyczne i doskonale wie kiedy uwolnić iskrę. Wydaje się to dużo stabilniejszy system. Wydaje mi się, że eliminujemy w ten sposób co najmniej jeden punkt zapalny, którym jest na przykład kondensator. No i zużywające się platynki, które się ciągle przestawiają. To jest następna rzecz z platynkami. Dosyć upierdliwa, że trzeba je kontrolować, żeby szczelina między platynkami w trakcie obrotu była dobrze ustawiona. To nam powinno zlikwidować te takie bolączki. Zobaczymy co z tym będzie. Co jeszcze mamy? Mamy cewkę zapłonową też z Petronixa, Flame Towera 1,5 ohm. Wziąłem sobie chromowaną, a co? Będzie ładnie się świecić. Mamy jeszcze jakiś tutaj dokument. To by było wszystko. No i na wszelki wypadek wziąłem nową kopułkę. No, czemu nie? Wygląda bardzo ładnie, więc mamy też nową kopułkę. Dobra. Bierzemy się za zdejmowanie starego systemu i wkładanie nowego. Teraz trochę teorii. Plus idzie z baterii do stacyjki. Ze stacyjki idzie do rezystora, gdzie z rezystora idzie do cewki zapłonowej do plusa. I to uruchamia podwójny obieg prądu. Gdy platynki są połączone, uziemienie idzie z powrotem do baterii. Gdy platynki są rozłączone, idzie do obiegu cewki. Z cewki idzie do kopułki, gdzie natężenie jest dostarczane do świec, tworząc iskrę. Podobnie jest z elektronicznym systemem zapłonowym, tylko nie mamy kondensatora i nie mamy platynek. Mamy punkty magnetyczne pomiędzy Petronixem a cewką. Rotor w trakcie pracy silnika obracając się tworzy te punkty magnetyczne, zamyka je i otwiera, co uwalnia iskrę. Jestem ciekawy, czy można ten system używać z obrotomierzem. Pytanie, czy obrotomierz powoduje jakieś zmiany w oporze. Na razie po prostu sobie podłączymy bez obrotomierza, chociaż go bardzo lubię. Super świetny, kupiony na Allegro za 60 zł chyba. Więc tak, zaczniemy od zdemontowania starej kopułki.
wyciągnięcia bebechów, czyli platynek i kondensatora. Później zdejmiemy cewkę, odłączymy obrotomierz. Zamówiłem też świece, które powinny dojść jeszcze dzisiaj po południu, gdzie stare po prostu wyjmę, a w nowych ustawię szczeliny troszeczkę większe, pomiędzy 0,95 a 1 mm, co powinno nam dać większą iskrę i takie jest też zalecenie. No dobra, bierzemy się do pracy. Potrzebujemy trochę narzędzi, niewiele, ale trochę. Najpierw zdejmiemy kopułkę. Dobra, kopułka zdjęta. Jeszcze na wszelki wypadek Wam zrobię zdjęcie, jak to wygląda. Tylko może najpierw w ogóle poodłączam kable z kopułki, ponieważ i tak będziemy je wszystkie wymieniać. Więc tą kopułkę po prostu można zdjąć, będzie wygodniej też się dostać do aparatu zapłonowego. Cykli starej kopułki już nie ma. Tutaj Wam zrobię zdjęcie, jak to wygląda na starym systemie. Chociaż myślę, że wszyscy mustangowcy wiedzą, jak to wygląda. No i dobra, najpierw musimy zdjąć palec, który u mnie jest na blaszce i jest dosyć sztywno, ale to dobrze. I mamy w sumie 3 śrubki, które musimy odkręcić. Jestem ciekawy uziemienia, bo tu nie widzę, gdzie jest uziemienie. Powinno być. Tutaj mam też stary wyjęty aparat, ten, który mi strasznie dawał do wiwatu. Te platynki też już jakoś niezbyt równomiernie się chcą. Myślę, że no oczywiście, że tak. Nawet widać, że te platynki już po prostu się tak przestawiły, że aha, jeszcze się tu wyrobiły na tym podnośniczku, że praktycznie w ogóle nie reagują. Więc to była taka, podejrzewam, największa. Poza tym tutaj też ten aparat jakoś nie wraca super. Tamten wraca dużo lepiej. Wyciągnięty ze złomu 60-letniego wraca lepiej niż ten. Podejrzewam, że ten bączek jest troszeczkę wyrobiony. No ale dobra, no, przynajmniej widać od razu, czemu ten aparat zapłonowy nie za bardzo dał radę. Podejrzewam, że on był w większości otwarty, przez co dostawał kondensator, no i problemy murowane. Dobra, lecimy z odkręceniem platynek. Mamy 2 płaskie śruby. Jeden mamy jakiś soket. Ten podejrzewam jest za duży. Tak jest. Ten może być dobry. Zobaczymy. Tak jest. Mamy dobry klucz. Odkręcamy kondensator. Śrubki oczywiście są bezcenne. Nawet ta. Dobra, mamy dojście do drugiej śruby od platynek. Co nie zmienia faktu, że nie jest jakoś super wygodnie. Ale nie chce mi się wyciągać aparatu. No i super. Telefon był. Mamy za 5 minut świecę i resztę rzeczy, które dzisiaj się postaramy zamontować, ponieważ następną rzeczą, którą bym chciał zamontować, jest nowy wiatrak do lepszego chłodzenia silnika. A brakowało mi dystansu, ponieważ wadziło koło zamachowe. Więc od razu może nagramy wymianę wiatraka. Na razie odkręcimy
platynki. Jedna śrubka, druga śrubka i w sumie mamy odkręcone platynki. Pyk. One tutaj jakoś... Aha, bo one chyba mają tutaj lokalizator. Ale o, cyk, wyszły. Dobra. Teraz musimy definitywnie wziąć i wyjąć od minusa z cewki łączenie z aparatem. Podłączymy od razu obrotomierz. Cewkę i tak musimy wyjąć, więc można w sumie to wszystko rozłączyć. No dobra, obrotomierz jest odłączony. Tutaj mamy kabelek. Nie wiem, czy widać, ale postaram się troszeczkę zmienić kąt i może trochę bliżej ustawić kamerę. Teraz powinno być w miarę widać. Więc mamy odłączony kondensator i platynki. Teraz musimy wyciągnąć ten kabel, który tutaj łączy to wszystko. I pyk, i mamy. Tylko nie wiem, czy ta gumka z taką łatwością nam przejdzie pod tym, ale to nie szkodzi, dlatego że sobie odkręcimy tą śrubkę. Podłączymy kabel i go wyciągniemy z drugiej strony. Dobra. Więc platynki i kondensator mamy out. Przewód mamy out. Teraz piszą, żeby dobrze przyczyścić aparat. Idę po jakiś alkohol i szmatę i zaraz wracam. Dobra, mamy mój ulubiony produkt, czyli nitro. To czyści dosłownie wszystko. Tylko trzeba uważać, żeby nie kapnąć kurde na lakier samochodu. A później jeszcze odtłuszczaczem. No, to będzie taki nawet overkill, ale wszystko schodzi od razu, albo można powiedzieć, że jest wyżarty od razu. Ale ten aparat naprawdę bardzo ładnie wraca. Ja pomyślał, 60 lat. Ja podejrzewam, że z tamtego złomu, co go wyciągnąłem, nikt go nie zmieniał jeszcze nigdy. Poza tą śrubką i kondensatorem może parę razy. Dobra. Przezorny zawsze ubezpieczony. Zaraz powinien przyjechać kurier. Świetny gość. Doskonale wie, że trzeba coś przywieźć do garażu, to od razu jedzie tutaj, dzwoni, pyta, gdzie jestem. No i pięknie, i to się wydaje super odtłuszczone. Najpierw załóżmy magnes. On definitywnie idzie w tą stronę. O, tu idzie i bardzo ładnie wchodzi, więc jest bardzo ładnie dopasowany. Podoba mi się od razu. Drugą rzeczą są oczywiście elektroniczne platynki. Tylko pytanie, w którą stronę je się zakłada. Czy one idą tak? Tak raczej nie pójdą, więc wydaje się, że to idzie na jedną śrubkę w ten sposób. No dobra. Teraz tak, te dwa kabelki musimy przeciągnąć
tu, tylko nie podoba mi się uziemienie, które jest tutaj. To uziemienie z jakiegoś powodu jest podłączone w aparacie, a nie jak w tamtym. A, no właśnie. Czyli tutaj była w ogóle wtopa. Dlatego, że uziemienie, które mamy, nie było podłączone w ogóle. No i fajnie, że to znaleźliśmy. Dobra. Więc podłączymy od razu uziemienie. Teoretycznie podłączymy je spokojnie razem z elektronicznym układem. Tu sobie przeciągniemy kabelki od razu. Tak. Najgorzej jest wcelować. Niestety. Dobra. Mamy. Pytanie tylko, czy nam tu wystarczy kabelka? Chyba nam wystarczy. Ale tą gumkę trzeba przepchnąć głębiej. To na pewno. Trzeba wepchnąć pod. Dlatego, że jeżeli nie wepchniemy, to aparat będzie miał problem z poruszaniem się przy przyspieszeniu zapłonu, ale powiem tak, weszło bez problemu. Mam nadzieję, że nie będzie wadził. I teraz musimy wziąć nasz szczelinomierz dołączony w zestawie, żeby dokręcić nasz system platynek. O, i mamy kuriera. Dobra, kurier przywiózł paczuszkę, ale nią się zajmiemy później. Mamy niby ustawione. Jeszcze trochę może dokręcę na wszelki wypadek. I sprawdzimy jeszcze raz szczelinę, ale wydaje się, będzie dobra, może troszeczkę. Zobaczymy, jak to się obraca. Obraca się dobrze. Tu mamy wyciągnięte kabelki do zarobienia, do cewki. I jeszcze musimy założyć palec. Chociaż jeszcze trochę dokręcę, kurde. Żeby to się nie ruszało. Mówiąc, że ta szczelina tam jest dosyć mała. Dobra, zakładamy palca. Powinien wejść bezproblemowo. I chyba wszedł. No dobra. Naprawdę to można by było zakładać kopułkę, ale jedziemy najpierw z cewką. Ten kabel z cewki też zdejmiemy. Będziemy musieli go przełożyć. I musimy odłączyć rezystor. Pytanie tylko, to idzie do rezystora, to idzie tu. Więc tak naprawdę ten kabel prosto. Po prostu wyjmiemy czerwony od rezystora i zostawimy tylko brązowy do zapłonu. No i rezystor po prostu odepniemy. Dobra, tylko będzie trzeba go zaślepić. I tu mamy do zaślepienia. Na razie zaślepimy też obrotomierz. No i musimy wyciągnąć cewkę starą. Żeby się dostać do tego. Odkręcić z tej strony. To fajne nie jest. Trzeba będzie czymś przytrzymać. Więc jedna, druga. Odkręcimy sobie po prostu całą cewkę.
Pięknie. Teraz będzie nam dużo łatwiej odkręcić. Tak, to są tak zwane upierdliwości. Musimy przytrzymać tu. Inaczej nie pójdzie. I jedziemy z koksem. Tak. Więc ta jest bardzo ładna, srebrna, ale trzeba troszeczkę bardziej rozszerzyć brakieta. Nie wejdzie. Plusa damy po tej stronie. Super. No i teraz skręcimy. Też sobie przytrzymam na ziemi. Będzie mi wygodniej. Kręcimy ją z powrotem. Dobra, teraz zaciśniemy kable, które muszą iść z aparatu zapłonowego na cewkę. Potrzebujemy dwóch. Śrubki nawet nie potrzebujemy jakoś za bardzo. Zobaczmy sobie schemacik na wszelki wypadek, żeby wiedzieć, co idzie gdzie. Więc prosto. Czarny idzie do negatywnego, czerwony razem ze stacyjką idzie do plusa, więc czarny do negatywnego, to jest na pewno negatywny, no i czerwony do plusa, no tutaj, razem ze stacyjką. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ustawienie. Skręcimy. Ja na razie się wyłączę z kamery, bo... No dobra, chwila prawdy. Kopułka założona, wszystko podłączone. Włączamy akumulator i zobaczymy, jak on na to zareaguje. Jeśli będzie wszystko dobrze, to wymieniamy świecę. Definitywnie jest iskra, gdyż słychać, jak startuje. No iskra jest, ale nie startuje. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie chciał startować. I zdecydowałem się podłączyć jednak z powrotem balast rezystor, ten rezystor tam na tyle. I wydaje się, że nie ma problemu. Startuje ładnie, na pewno jest zapłon do wyregulowania, ale to już zrobię po zmianie wiatraka. Więc ignitor na razie działa. Nie wiem, jak stabilne są obroty. Muszę podłączyć lampę stroboskopową, tam mam obrotomierz. No i zobaczymy, jak to będzie działać. Na razie wezmę się za wymianę wiatraka. No i co? No i się udało. Wszystko ładnie chodzi. Nawet wyregulowałem przed zapłon. Piękne obroty. Na parkingu 850. Spada do 650 na włączonym biegu. Nie ma żadnych problemów ze spadkiem obrotów na postoju. No ale jeszcze będę trochę to obserwował. Na razie jestem zadowolony z tego Petronixa. Więc
Jeszcze nie polecam. Pojeżdżę troszkę, zrobię parę tysięcy i zobaczymy, jak to wygląda.